O bohaterze dzisiejszego odcinka sam jego producent pisze tak: ten samochód może pokonywać ostre zakręty, jest zawsze gotowy do jazdy na torze i zapewnia sportowe doznania, a wszystko to przy zachowaniu wszystkich zalet SUV-a. Wreszcie samochód wyczynowy, z którego może cieszyć się cała rodzina. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Wyczynowe auto Hyundai Kona N. Samochody dzielą się na ładne, brzydkie i na Hyundai'a Konę. Owszem, zdaję sobie sprawę z tego, że wielu osobom się podoba. Mnie niekoniecznie, ale przyznaję, że w wersji N naprawdę robi wrażenie. Przede wszystkim takimi detalami. Zobaczcie, jak tutaj pięknie wygląda osłona chłodnicy, która ma jakieś takie dziwne znaczki. Wie, co to jest, ale wygląda imponująco. Pojawił się splitterek i ten splitterek podobno działa. Nawet tutaj, zobaczcie, o, ma taką listwę, która powoduje, że faktycznie tam inne turbulencje powietrza powstają i jest daleko, nawet ta płyta pociągnięta tam z tyłu. O, tu nawet jest takie nawiązanie trochę do Audi Quattro Sport. W Audi Quattro Sport były takie tutaj wloty powietrza czy coś takiego. Pojawiły się oczywiście nowe progi. Nadążasz? Troszkę inaczej wyglądają lusterka. Są nowe felgi. Jakiego rozmiaru? W standardzie 19-calowe, 235 z tyłu i jest, zobaczcie, na ten wspaniały, cudowny dyfuzor. Tylko niestety ktoś go zamontował odwrotnie, bo mnie się wydawało, że płetwy zawsze powinny być od dołu, a tutaj są na zderzaku od góry. Nie zmienia to faktu, że wydech jest prawdziwy. Prawdziwe są rury wydechowe. Druga też jest prawdziwa. Jest na zderzaku i z tyłu jest jeszcze brzydszy niż z przodu. Ale zobaczcie, to akurat jest naprawdę pięknie przemyślane, ponieważ tu jest, kurde, struga powietrza. Na standardowy spoiler, który występuje w seryjnych, znaczy w takich podstawowych wersjach, nałożono drugi i faktycznie jest to zrobione tak, że ta struga powietrza przechodzi tutaj przez tą górną część i tutaj przez kolejną. Po środku jest to podzielone, więc faktycznie ten akurat element może tutaj działać i spełniać fizycznie funkcję aerodynamiczną. Natomiast powiem Wam, że jak będziecie mieli stłuczkę tym samochodem i na przykład wy wjedziecie w kogoś, a jeszcze z tyłu ktoś w Was, czyli będziecie na kanapeczkę, szyneczką będziecie w środku, to ubezpieczalnia będzie musiała Wam wymienić jakieś 18 reflektorów. Normalne auto ma 4 lampy i reflektory, tu jest ich 18. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no dobra, nie 18, 8, pomyliłem się tylko o 1. Natomiast najistotniejsze, oczywiście, w tym samochodzie akurat jest to, co czai się tutaj pod maską. Bo jest to ta sama jednostka, którą znamy ze słynnego już Hyundai'a i30N i w tym wypadku mamy imponujące 280 koni mechanicznych i 392 Nm dokładnie. Natomiast oczywiście nie poprzestano na przeróbce silnika, bo inaczej zestrojono zawieszenie. Co prawda samochodu nie obniżono ani o milimetr, ale za to inaczej został zestrojony przód, inaczej tył. Co ciekawe, nie zdecydowano się na zastosowanie tutaj napędu na 4 koła. Hyundai wytłumaczył to w ten sposób, że samochód byłby wtedy o ponad 100 kg cięższy i tak na dobrą sprawę jeździłby gorzej niż wersja przednionapędowa. Natomiast na przodzie pojawiła się elektroniczna szpera. Nie mechaniczna, tak jak u konkurencji, tylko elektroniczna. Z tyłu mamy wielowahaczowe zawieszenie, co też jest niezwykłe, ponieważ w przednionapędowych konach występuje belka skrętna, a tutaj mamy wielowahacz. Co ciekawe, o ile w i30N, jeżeli nie pamiętacie, to mieliśmy taką wersję specjalną, którą testowaliśmy i był tam tylko i wyłącznie manual. Jest tylko i wyłącznie, albo się wyłącznie mówi. Jeszcze raz. Tam dla odmiany mógł być tylko i wyłącznie albo tylko. Samochód występuje tylko i wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów. Nie dostajecie nawet opcjonalnie i nawet za dopłatą manuala, tak jak na przykład w i30N, gdzie już dzisiaj możecie sobie wybierać między manualem a skrzynią automatyczną. 8 DCT to oznacza, że to jest 8-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa. N nie oznacza wcale Nürburgringu, tylko tor Neymar, na którym Hyundai testuje swoje samochody sportowe. Natomiast faktycznie ten był również strojony na Nürburgringu i Hyundai chwali się, że zrobił po nim 100 kółek. A 100 kółek po Nürburgringu to jest odpowiednik 180 000 kilometrów przejechanych w normalnym życiu. Samą skrzynię, żeby zestroić dobrze na Nürburgringu, to i w tym, i w i30N zrobiono 1100 okrążeń. Więc wszystko, przynajmniej na papierze, wygląda naprawdę świetnie. Niestety świetnie nie wygląda to. Plastik fantastic, plastik fantastic, plastik fantastic. Tu jest tylko ten kawałeczek miękki, żeby można było położyć łokieć.
a to już jest wszystko twarde. I naprawdę by to tutaj, tu odbywa się to dokładnie tak samo. To plastikowe, to plastikowe, to plastikowe, to plastikowe, to plastikowe, to plastikowe. O, tu jest trochę miękkiego. Co ciekawe, to jest miękkie, a to jest twarde. I naprawdę nie miałbym z tym problemu, gdyby nie fakt, że za to auto zapłacić musicie 170 tysięcy złotych. Wyjściowo. Dodatki możecie dobrać za kolejne 15 tysięcy złotych. Albo pakiet Sport, który ma jakieś tam dodatkowe rzeczy, m.in. skórzaną tapicerkę, albo pakiet po koreańsku to się nazywa Luxury, w którym też macie parę jakichś tam elementów. Generalnie polega to na trochę innym wystroju wnętrza w jednej i drugiej opcji. I wtedy cena rośnie do 185 tysięcy złotych za przednionapędowego crossovera segmentu B. Już bardzo, bardzo chciałbym wyjechać na ten tor, ale niestety nie mogę. Dobrze by było, jak sobie przyjedziecie tutaj na jakiś track day, na Silesię, żebyście takim samochodem przyjechali dzień wcześniej i sobie wszystko poustawiali, bo ma dwa przyciski ze znaczkiem N. A, i tu jest w trybie indywidualnym niedostępny. Czyli to jest, poczekaj, co to? ESC, elektryczna stabilizacja toru jazdy w trybie indywidualnym niedostępny. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk. A jak przytrzymam go? A, to się wyłączyło. O, super. I mam Custom One. Dobra, ok. I wyłączona kontrola trakcji i wyłączone systemy wspomagania jazdy. Dobrze. Jest jeszcze przycisk NGS. NGS, czyli N Green Shift. To oznacza, że jak go naciśniecie, to przez jakieś 20 sekund macie dodatkowe 10 koni mechanicznych, a skrzynia redukuje bieg. Hyundai mówi, że to po to, żebyście na przykład sprawnie mogli wyprzedzić na autostradzie, albo żebyście mogli zrobić procedurę startu i mieli lepszy czas w przyspieszeniu od 0 do setki. Jest tryb N, jest pedał gazu, ile procent wciśnięte, temperatura oleju, temperatura silnika, licznik okrążeń nawet jest i ciśnienie hamowania i odległość, nie wiem od czego. A, są tory, zobaczcie. Jest tor Nürburgring, a ciekawe, czy mają Silesię, nie? No dobra, to nie. A co jeszcze tutaj mamy? O, i tutaj mamy też tryb custom, który można sobie faktycznie customizować i zobaczcie, silnik ma 3 ustawienia. Normal, Sport, Sport Plus, układ kierowniczy 3 ustawienia, zawieszenie 3 ustawienia, skrzynia biegów 3 ustawienia, elektroniczna szpera z przodu nie może być albo w sporcie, albo w normalu. ESC jest teraz całkowicie wyłączone, można to też zrobić przyciskiem tutaj, a dodatkowo ma 3 tryby pracy. Dźwięk wydechu też 3 tryby, aż od normalu do Sporta Plus, a wyświetlacz HUD, Sport albo normalny. Natomiast zobaczcie, wyświetlacz HUD jest taki, że lepiej go schować i zapomnieć w ogóle o tym, że istnieje w tym samochodzie. I jeszcze Launch Control, czyli można ją sobie włączyć. No zanim naprawdę trzeba tutaj fakultet z informatyki kończyć, żeby w tym wszystkim się połapać i to zrozumieć. Natomiast mierzy nawet przyspieszenia boczne, przyspieszenia wzdłużne. Funkcja kontroli startu pomaga szybko przyspieszyć podczas ruszania z miejsca. Ustaw prędkość obrotową silnika, z jaką ruszysz pojazdem. Nawet możecie dla Launch Control sobie wybrać obroty. Kontrolka zmiany biegów. Dźwięk ostrzegawczy i przy jakiej prędkości obrotowej silnika ma Wam dawać znać, że powinniście zmienić bieg. Wyłączenie automatycznego pełzania. Zapobiega pełzaniu pojazdu. O, i nawet popcorn jest z wydechu. Ależ on ma twarde zawieszenie w tym trybie sportowym. I ja Cię czuję, jak mnie tutaj normalnie w żadnym aucie mnie tak tu nie podbijało. O kurde. Jaki on jest nadsterowny. To jest szokujące. Pierwszy zakręt i już czuję, jak mu dupkę wyrzuca. Twardy pedał hamulca, taki typowo sportowy. Nie wymaga wbijania go w podłogę, a bardzo szybko zaczyna hamować. Tu mi pokazuje, ile mam dokładnie, 380 Nm. Natomiast pierwsze wrażenie jest takie, że ta szpera z przodu działa, ale niestety w zakrętach działa tak, że lekko, kurna, 190 w takim SUV-ie tu na końcu pasa? Łożesz ty, panie kochany. O, i w takich momentach czuć, jak działa ta szpera. Niestety próbuję sterować sama kierownicą. Lekko Wam ją wyrywa. Natomiast przeszkadza mi lekko działanie tej szpery. Tę elektronikę tutaj czuć, jak ona działa. W tym sensie, ja pierniczę, on tu poszedł 140 tą szykanę. 'Szykanę. O, teraz na przykład i czuję normalnie,
To jest takie porównywalne do tego, jak macie asystenta pasa ruchu i zaczyna zbliżać się do którejś linii, to czujecie, jak ingeruje układ w kierownicę. I dokładnie podobne wrażenie jest tutaj przy tej szperze elektronicznej. Przedziwne uczucie. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam, szczerze mówiąc. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dzięki temu, słuchajcie, tu nie ma kurna pod... O, zobaczcie, jak ją dociąga, zobaczcie! Widzieliście, co zrobił? Normalnie dociągnął sam kierownicę. Niesamowite. Spróbuję to powtórzyć na następnym zakręcie. Natomiast dzięki temu, słuchajcie, tutaj w tym samochodzie nie ma czegoś takiego jak podsterowność. W ośce zero podsterowności. I kurde, jakie... Natomiast tańczy przy hamowaniu dupka. Uwaga. O, teraz się pojawiła. Zobaczcie, jak dociągnął. Widzieliście, jak ją dociągnął? Puściłem, a jeszcze ten układ trzymał kierownicę. Zrobiłem to celowo, żeby to było widać. Ja! Układ kierowniczy wręcz pomaga pokonywać zakręty. Genialnie zestrojone zawieszenie, naprawdę. Jak na SUV-a, który jest wysoki, no to środek ciężkości jest tutaj też odpowiednio wyżej, a on skubany, zobaczcie, jak tnie tutaj tę szykanę. Oj, teraz źle w nią wszedłem. Ale to tym, zobaczcie. Czy widzicie prędkościomierz? 140 na godzinę, a to naprawdę nie jest jeszcze z zapasem. Co tu się wyprawia? Dobry ma hamulec, ale przy pełnym wciśnięciu tego hamulca czuć, jak myszkuje. Ależ ma zapas przyczepności. Jestem w szoku, jaki ma zapas przyczepności ten samochód. I jak na przednionapędówkę. O, teraz wypluło przód. O, teraz wypluło przód. Jest taki moment, w którym rzeczywiście przestaje już sobie to ELSD radzić i wypluwa wtedy przód. Pięknie wkręca się na obroty. Nie ma tutaj niestety sportowego brzmienia. Tego tłumika z tyłu nie słychać. Jak jedziecie mniejszą prędkością, to słychać gdzieś tam. Nie jest to naturalne zjawisko, naprawdę. I jak wsiądziecie z normalnego samochodu, no to trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale dzięki temu naprawdę bardzo późno się ta przyczepność tutaj kończy. Myślę, że ten samochód tu czas naprawdę wykręciłby całkiem dobry. Uwaga, szykana, prostujemy. Dobra, no to powiem Wam, że czas teraz zrobić 0-100 i sprawdzić, ile naprawdę będzie miał do tej setki. A, muszę włączyć najpierw, tak? Włącz i co? Jest włączony. Aktywacja trwa 5 minut. O, przy zmianie na drugi bieg troszkę zapiszczał. No i co? Nawet nie będę tego powtarzał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ja pier... Ja pozostawię to w ogóle bez komentarza. 5,44 za pierwszym razem. W ogóle jest genialnym samochodem. Możecie mówić, co chcecie. Jak na SUV-a wyżej podniesionego, jest po prostu fantastycznym hot SUV-em. Szczerze, nie spodziewałem się, nie miałem żadnych oczekiwań, jeżeli chodzi o ten samochód. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony. A jest w takich warunkach po prostu świetny. Tak jak z Hyundai'a i30. Huanghe zrobił naprawdę bardzo porządnego hot hatcha, mówię o wersji N. Tak w przypadku Kony udało im się to po prostu powtórzyć. Na początku tak się paliłem do tego toru, że zapomnieliśmy pokazać Wam, jak wygląda tylna kanapa i bagażnik. Zaczynając od tej tylnej kanapy, tam siedziałem przed chwilą. Zagłówek jest przynajmniej regulowany. I nawet jak na SUV-a segmentu B czy C, to jest tutaj bardzo mało miejsca. Wbijam kolana w oparcie fotela. On jest strasznie gruby tutaj w tym miejscu. To jest naprawdę ze 20, może 25 cm fotela i to mega ogranicza miejsce na kolana. Nogi mogę na szczęście wsunąć sobie tam pod fotel. Jest podłokietnik, ma zewnętrzne cup holdery, ma. Tu jest jedno gniazdo USB i jakaś półeczka. Nie ma gniazda zapalniczki, nie ma nawet nawiewu na Was. Są cykorki, co w takim samochodzie z tyłu może się faktycznie przydać na zakrętach, bo jak widać było, zakręty pokonuje naprawdę całkiem nieźle, a środek ciężkości jest dosyć wysoki. Dużo plastik, fantastik, to co zebrano na śmieciach, to tutaj zastosowano. To jest Alcantara, czyli sztuczny zamsz,
a to jest, nie wiem czy prawdziwa, czy sztuczna skóra, no mam nadzieję, że za te 170 czy 180 tysięcy już jest prawdziwa. Bagażnik, albo jak mawia mój młodszy syn, gabażnik. 360 litrów. I niespodzianka, która przyszła z YouTube'a i ta niespodzianka przyszła do nas, ja wiem, z tydzień, 2 tygodnie temu, ale czekaliśmy na to, żeby tu przyjechać, i się nią pochwalić publicznie. Mamy to! Dziękujemy. Wracając do Kony. Gdzie to zabierasz? Silny. Dla niego. Silny wszystkie gifty zawsze nam zabiera. To jest fajna rzecz, ponieważ tu w serii dostajecie koło dojazdowe w sportowych samochodach i przy tak niskim profilu ono naprawdę się przydaje. Tutaj jeszcze dodatkowo jakieś półeczki, na przykład na śmieci po nagrodzie YouTube'a. Oparcia foteli się składają? Się składają. W proporcjach jakich? W proporcjach 40-60. Płaska jest podłoga? Jest płaska podłoga. No to czas teraz sprawdzić, jak on sobie da radę, jak jeździ po takich normalnych, zwykłych drogach. Ile paliwa pali, czy jest cicho w środku, czy jest znośne to zawieszenie, czy to jest po prostu nadal Hyundai Kona, czyli rodzinny crossover. Uwaga, ćwiczenie praktyczne. Zobaczcie, tu w każdą stronę jest tylko jeden obrót kierownicy. Skrajne położenia dzielą 2 obroty, bo tutaj zmieniono też całkowicie układ kierowniczy. Efekt tego jest taki, że super czuć to na torze, ale średnica zawracania jak na SUV-a, który nie jest duży, jest kolosalna, bo wynosi 11,6 metra. A to oznacza, że to jest metr więcej, a nawet 1,5 więcej niż w zwykłej Konie. Nawet Mercedes klasy S ma o metr mniejszą średnicę zawracania. Możecie sobie zobaczyć test tego Mercedesa klasy S. O, tutaj. Zobaczcie, jest taki mocny i tak nieokiełznany, że nawet musieli mu wprowadzić tryb parkingowego. Trzeba to włączyć w aplikacji BlueLink. Całe te multimedia są dokładnie takie jak w klasycznej Konie i jak we wszystkich Hyundaiach współczesnych. Odczyt urządzenia USB. O, jest, proszę bardzo, Apple CarPlay. Uj! Daje o sobie znać twardsze zawieszenie. Cała reszta tego auta w środku, no poza tymi fotelami z literką N, jest dokładnie taka jak w zwykłym Hyundaiu Kona. O plastikach i o tym, jak to jest badziewnie zrobione, już mówiliśmy. A czy może inaczej, poskręcane jest naprawdę dobrze, bo nic tu nie skrzypi, nic tutaj nie piszczy, nic nie odpada, więc nie jest to tak, że to jest bibuła na ślinę przyklejona, tylko jest to poskręcane tak, jak być powinno. Natomiast no niestety, no obcowanie z tym dziadostwem no jest straszne, okrutne, szczególnie biorąc pod uwagę cenę tego samochodu i fakt, że konkurencja potrafi zrobić to lepiej. Volkswagen T-Roc R, którym jeździliśmy, tu możecie sobie kliknąć i go obejrzeć, nie był też może skórzano-aluminiowo-drewniany w środku, bo też tam było sporo plastiku, ale jednak robiło to lepsze wrażenie niż tutaj w przypadku Kony. Klimatyzacja jest? Działa. Można włączyć automat. Ogrzewanie foteli jest? Nawet jest wentylowanie foteli. To w ramach tego pakietu, który możecie sobie dokupić za 10 tysięcy złotych, tylko nie wiem którego, czy tego Sport, czy Luxury. Jest ogrzewanie kierownicy. Można sobie włączyć kamerkę parkowania, można sobie wyłączyć, zobaczcie, nawet podczas jazdy widzimy naszego wspaniałego producenta oraz asystenta Lenara, którzy jadą za nami i nas filmują. Nie da się tego powiększyć niestety, ale fajne, że da się to włączyć podczas jazdy. Oprócz trybów Drive, czyli tego Eco, Sport i Normal, które ma, poczekajcie, najpierw może zresetuję to spalanie tutaj, co? Zresetowane. A jedziemy w jakim trybie teraz? Mamy Eco. Ale oprócz tego, jak wciśniecie sobie ten przycisk, to macie traction. Mimo że nie ma tutaj napędu na 4 koła, to trochę inaczej wtedy jest ustawiony ESP i sobie możecie włączyć Snow, Deep Snow, Mud i Sand. Deep Snow najbardziej mi się podoba. Jest też schowek na okulary, działa światło, nie działa, działa, więc jest tutaj wszystko na swoim miejscu, tak jak być powinno i tam, gdzie być powinno. Jest nawet sprzęt grający firmy Krell. Pierwszy raz o niej słyszę, ale podobno bardzo dobry i podobno amerykański. Wszystkie możliwe systemy wspomagające jazdę do takiej codziennej jazdy. No i powiem Wam, że jedziemy po naprawdę złej drodze, bo tutaj są i dziury, i wyboje, i wszystko, co matka natura dała. I jest naprawdę znośnie. Nie jest sztywno, prawda, silny? Tak czy nie? Pytam. Tak. No, znośnie, prawda?
No, jak na hot hatcha. Natomiast sama pozycja za kierownicą naprawdę jest super, bo tak, nad głową mam bardzo dużo miejsca, nawet z okulary tak mogę wziąć. W zagłówek nie pije mnie w plecy, mogę go sobie też regulować góra-dół. Tutaj mam idealną ilość miejsca na podudzia i mimo, że te boczki tutaj są też dosyć wysokie, to mi kompletnie nie przeszkadzają. Tu w nic nie walę kolanem, bo tutaj konsola środkowa jest poprowadzona dosyć nisko, więc pod takim względem jest naprawdę fajnie. Idealną mam pozycję generalnie za kierownicą. I ten twardy hamulec, który jest zaletą na torze, w takim codziennym użytkowaniu jest znowu za twardy. Bo musicie naprawdę włożyć sporo siły, żeby go wyczuć i żeby zacząć hamować tak jak chcecie. Powyżej 100 zaczyna być słychać szumy. Już w okolicach 100 na godzinę rzeczywiście tam daje o sobie znać przede wszystkim szum. Silnika nie słychać w ogóle, wydechu nie słychać w ogóle. Skrzynia naprawdę płynnie, ładnie zmienia sobie te biegi. W zasadzie nie zwracacie uwagi na to, na którym biegu jedziecie i co ona robi, bo robi to tak, jak robić powinna. Natomiast słychać szumy powietrza. Tu z lusterek, tutaj ze słupków, tu gdzieś od dachu. Szumi wszystko generalnie. Natomiast w tym trybie normal, nawet jak mu dacie gazu, to wcale nie sprawia wrażenia, jakby miał 280 koni, naprawdę. Raczej takie 180. Teraz wcisnąłem gaz, co prawda nie zrobiłem kickdownu, silnik się rozkręcił do 4-5 tysięcy obrotów, ale nie było spektakularnego przyspieszenia, więc jest naprawdę gigantyczna różnica w działaniu przepustnicy, w działaniu tego turbo, w reakcji na gaz i tego, jak ten silnik się napędza i jak brzmi, między trybem Eco Normal, a tym trybem wyścigowym N, czy tym customowym, który sobie możecie tutaj ustawić. No nie brakuje mu mocy i momentu obrotowego, umówmy się, jest to wystarczające. O, a ja jeszcze w tego NGS zapomniałem wcisnąć na torze, jak robiliśmy launch control, ponieważ ten NGS, czyli to, co mówiłem na początku, N Green Shift, służy do tego, żeby podnieść tę moc o 10 koni mechanicznych. I nie bardzo wiem, czy 280 koni mechanicznych to jest z tym NGS wciśniętym. Widzicie, od razu zredukował sobie bieg. Teraz widzicie i jeszcze mam przez 6 sekund, jeszcze przez 5 sekund i nawet teraz robi popcorn z wydechu. A teraz koniec. I znowu sobie włączył wyższy bieg i ma całą resztę w pompce. I jak znowu go wcisnę, to mogę to zrobić dopiero za 40 sekund. Uwaga, N-Green Shift. I znowu mamy redukcję o 2 biegi chyba. I dostępną pełną moc. Pali w takich warunkach ile? 8-9 litrów. 9, teraz i 7. No dobra, przyspieszałem mocniej. Wcześniej było 8,5 i 9 litrów. Chociaż wolałbym, żeby przy spokojnej jeździe palił tak jak moja Supra, czyli do 7. A silny moją Suprą dzisiaj, jak wracał ze stacji benzynowej na tor, to zrobił 4,9. Naprawdę i mam dowody w postaci zdjęcia na to. Reasumując, Hyundai Kona N zaimponował mi bardzo przede wszystkim tym, jak jeździ na torze. Z drugiej strony w codziennym użytkowaniu nie jest męczący, jest po prostu normalnym Hyundaiem Koną. Da się nim jeździć i nie jest ani za sztywno, ani zbyt głośno, jest po prostu normalnie, a zużycie paliwa jest akceptowalne. Jedyny problem, jaki mam, to z tą cholerną ceną. Prawie 200 tysięcy złotych, 185 tysięcy złotych, choćby za nie wiem jak dobrego Hyundai'a ze znaczkiem N, Konę. To jest grubo przesadzona cena, przynajmniej o 5 dych.